w Kościele większej łaski. And what is even more amazing is that it's not just the name. I co jest bardziej zdumiewające, to że nie chodzi tutaj o nazwę, but it's the reality of our life. Ale o realność naszego życia, o prawdziwość, prawdę naszego życia. Because we can meet in the Christianity, we can meet a lot of good teaching. Bo w chrześcijaństwie możemy zobaczyć wiele dobrego nauczania. We can meet a lot of good scholarship. Możemy zobaczyć, czy natknąć się na dobrych naukowców, czy biblistów. But to be part of a fellowship where the grace is really saturated in us. We are saturated in grace. Jesteśmy zanurzeni w łasce, przesyceni łaską. That's very precious. I to jest bardzo cenne. So I would like to speak very shortly about small things. Chciałbym pokrótce powiedzieć o pewnej małej rzeczy. In John 6, verse 9, w Jana 6:9 there is the story about Jesus and about 5,000 people. Jest tutaj historia o Jezusie i 5,000 ludzi. And you know the story. Znacie tą historię. There's the situation that they are hungry. Ludzie zgłodnieli. And Jesus is asking, what are we gonna do? Jezus pyta, co zamierzacie zrobić? How are we gonna feed them? Jak ich nakarmicie? And he's asking at purpose his disciples. I on celowo zadał takie pytanie swoim uczniom. And the amount is great. Liczba tych ludzi była ogromna. Like 5,000 people. 5,000 ludzi. And somebody even tries from the disciples, starts to calculate. I ktoś z uczniów zaczyna kalkulować. Maybe how much money we would need. Ile pieniędzy potrzebowalibyśmy? What would be the solution? Jakie byłoby rozwiązanie? And even his imagination, like, even can't reach it. I jego wyobraźnia nie jest w stanie tego pojąć. He says, you know, it would take, even if we would buy so much bread for so much money, it would not be enough, and we don't have the money. I on mówi, nawet gdybyśmy kupili tyle a tyle chleba za tyle a tyle pieniędzy, to i tak nie wystarczyłoby, a tak z drugiej strony i tak nie mamy tyle pieniędzy. And in verse 9, ale w wersecie 9 Andrew says, there is a lad here who has 5 barley loaves and 2 small fish. Andrzej mówi, jest tutaj chłopiec, który ma 5 chlebów jęczmiennych i 2 ryby. But what are they among so many? Lecz cóż to jest na tak wielu? And this is kind of like a picture of our life. I to jest obraz naszego życia. Like we can deal with some difficulties in our life. Możemy mieć do czynienia z jakimiś trudnościami w życiu. We can see the need. Możemy widzieć potrzebę. We can see the multitudes. Widzimy tłumy. And we look at our capacity. I patrzymy na nasze własne zdolności. And you know, we see just small stinking fish. I widzimy tylko małe śmierdzące ryby. And we say like, what are you gonna do? I myślimy, co możemy zrobić z tym? We look at our family. Patrzymy na naszą rodzinę. We look at our children hanging on the ceiling. Patrzymy, jak nasze dzieci tam drapują się i zwisają z sufitu. We look at our bank account. Patrzymy na nasze konto bankowe. We look at our natural capacity. Patrzymy na nasze własne umiejętności. And we say, just stinking fish. I mówimy, tylko śmierdzące ryby. Like there is nothing I can give. Nic nie mogę dać. Just small fish. Tylko małą rybę. And this is amazing that you know, they gave it to Jesus. I to jest zdumiewające, że oni dali to Jezusowi. And it speaks actually about our availability. I to mówi o naszej dostępności. That the small things we have, we give to Jesus. Te małe rzeczy, które mamy, dajemy Jezusowi. And like this is kind of like we naturally
we want to do like big projects. I naturalnie chcielibyśmy brać udział w dużych projektach. We want to do big, events. Chcielibyśmy organizować wielkie wydarzenia. We want to be involved in a very big way. Chcielibyśmy być zaangażowani na bardzo dużą skalę. We want to do it like big. Chcemy pójść na całość. But our capacity is maybe small. Ale może nasze umiejętności są małe. But actually our capacity is great. Tak naprawdę to nasze umiejętności są wielkie. Through the small things. Dzięki tym, czy wykorzystując te małe rzeczy. Maybe there is a mother and she cannot pray like 25 hours a day. Może jesteś matką i nie możesz modlić się przez 24 godziny na dobę. But maybe you can say small prayer. Ale możesz modlić się krótką modlitwą. Maybe you can make small phone call to somebody. Możesz wykonać krótką rozmowę do kogoś. Maybe you can speak one small sentence to somebody. Możesz komuś powiedzieć jedno krótkie zdanie. And when it's done in God. When it's done in God. Kiedy jest to wykonane w Bogu, God makes great things through it. Bóg dzięki temu wykonuje wielkie rzeczy. And this is amazing. I to jest zdumiewające. Let's turn please to Zechariah chapter 4, verse 10. Włóżmy na Zachariasza 4:10. Zechariah 4, chapter 10. Coś jest tam? Yeah, so I will read it in English. It says in verse 10, "For who has despised the day of small things?" Zachariasza 4:10. Bo ci, którzy gardzili dniem małych początków, For these seven rejoice to see the plumb line in the hand of Zerubbabel. będą się jeszcze radowali, gdy zobaczą kamień szczytowy w ręku Zorobabela. This is the story about building the temple. W tej historii budowano świątynię. And the thing is that the foundation is laid. Chodziło o to, że został już położony fundament. And the point in the verse 10 is, I o co chodzi w wersecie 10? the question is, who has despised the day of small things? Jest tutaj pytanie, kto pogardza dniem małych początków, dniem małych rzeczy? And the answer is actually no one. I odpowiedzią jest nikt. When somebody is doing some project, he's not despising the like day of small beginnings. Kiedy ktoś ma w planie wykonać duży projekt, to on nie gardzi tym dniem, kiedy rozpoczynać zadanie. And this is amazing because when you lay the foundation of something, kiedy kładziemy fundament do czegoś, you cannot see it. To nie, tak naprawdę tego nie widać, prawda? And sometimes we look at our life. Czasami patrzymy na nasze życie. And we look at the life of others. Patrzymy na życie innych. We look at the fruit of our labor. Patrzymy na owoce naszej pracy. And we don't see anything. Nie widzimy niczego. But actually there is this foundation that is laid. Ale tak naprawdę to jest położony fundament. We are laying the foundation. Kładziemy fundament. And then on the foundation it starts to be built and it's seen already because it's above the earth. I dopiero później budowla zaczyna być widoczna, kiedy wystaje ponad ziemię. And this is amazing because in Prague we don't have 200 people in church. W Pradze nie mamy 200 osób w kościele. And it would be very easy starts to measure it, like look at it and how big is it, I łatwo by było zacząć patrzeć na to, mierząc wielkość jego. But actually the foundation, when you build something, the foundation is very important. Ale tak naprawdę ten fundament, zakładanie czegoś jest bardzo ważne. Try to build some big, huge building on wrong foundation. Nie chcemy budować dużego budynku na niewłaściwych fundamentach. It will fall down. Bo to załamie się.
But when you have the stable foundation, ale kiedy mamy stabilny fundament, and it can be the foundation in our personal life, i to może być fundament w naszym osobistym życiu, because God is preparing us for some amazing purpose, bo Bóg przygotowuje nas do jakiegoś niezwykłego celu. and we all have amazing purpose. I my wszyscy mamy niezwykły cel. It can be our ministry. To może być nasza służba. We are speaking to others. Rozmawiamy z innymi. It can be in our family. To może być w naszej rodzinie. Speaking to our children. Rozmowa z naszymi dziećmi. You know, I can see anything. You know, we speak to our children. Rozmawiamy z dziećmi, inwestujemy. But we can say, I cannot see Ale anything. możemy powiedzieć, że niczego nie widzę. But you know, if there is the right foundation, Ale gdy jest właściwy fundament, the work will continue by the grace of God. to dzieło będzie kontynuowane w łasce Bożej. And the last verse, let's turn to James chapter 3. I ostatni werset w Jakuba 3. And this is my, I really like James. Bardzo lubię księgę, Very practical. list Jakuba, jest bardzo praktyczny. And here in verse 4, W wersecie 4 it says, jest powiedziane: look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder, or rudder, or how you say rudder, wherever the pilot desires. Także i okręty, chociaż są tak wielkie i gwałtownymi wichrami pędzone, kierowane bywają maleńkim sterem tam, dokąd chce wola sternika. Small rudder. Mały ster. Big things. Duże rzeczy. Big cargo. Dużo towaru. The big, huge ship can take a lot of things. Duży statek może wziąć na swój pokład dużo But there is one small guy with a small thing, and he can turn the whole thing his way. Ale jest taki malutki człowiek tam, który ma swoje małe urządzenie i on może poprowadzić tym wielkim statkiem dokądkolwiek chce. And this is amazing, you know, like the small things. I te małe rzeczy są niezwykłe. The small things can make actually big things. Te małe rzeczy tak naprawdę mogą stworzyć coś wielkiego. You know, we can say something and we can change somebody's life. Możemy powiedzieć coś i możemy zmienić czyjeś życie. And when we read in verse 5, Kiedy czytamy werset 5, the first part of the verse, ta pierwsza część wersetu, or actually the whole verse, właściwie cały werset. even so the tongue is a little member and boasts great things. Tak samo i język jest małym członkiem, lecz pyszni się z wielkich rzeczy. See how great a forest a little fire kindles. Jakże wielki las zapala mały ogień. And the tongue is fire. Ogień, znaczy język jest ogniem. And stop reading that. I już możemy skończyć. This is true also about in the positive sense. I to jest również prawdą w pozytywnym sensie. The small things. Małe rzeczy. We can say something. Możemy coś powiedzieć. We can say small prayer. Możemy pomodlić się krótką modlitwą. We can make small phone call. Możemy wykonać krótką rozmowę. But these small things are doing the great things. Ale te małe rzeczy czynią coś wielkiego. I personally have this problem. Ja osobiście mam taki problem. Maybe you have the same problem. Może macie podobny problem. That I want to do big things. Że chcę robić duże rzeczy. I have big vision. Mam dużą I wizję. have a lot of ideas. Mam wiele pomysłów. I can do this, let's do Mogę this, zrobić let's to, do zrobić this. to, tam i tamto. Big things. Duże rzeczy. But usually I don't do anything. Ale tak naprawdę zazwyczaj nie robię niczego. Because it's too big. Bo to jest za duża rzecz. You know, I want to be efficient, you know. I chciałbym być skuteczny. I want to do everything in one time. Chciałbym robić By wszystko one blow to do everything. za jednym razem, od razu, zamachem.
But actually, it's not about big things, it's about small things. Ale tak naprawdę nie chodzi o duże rzeczy, ale o małe rzeczy. You know, I want to pray like 2 hours a day. Chciałbym modlić się 2 godziny dziennie. But then I don't pray at all. Ale potem nie modlę się w Because I ogóle, don't have 2 hours. bo nie mam tych 2 godzin. But maybe I can pray like 5 minutes. Ale może mogę się modlić przez 5 minut. And then suddenly from 5 minutes, A like 15 potem minutes. z 5 minut robi się 15. You know, I want to speak with people. Chcę rozmawiać z ludźmi. So maybe I can make one small phone call. Może mogę wykonać krótką rozmowę telefoniczną. I can have conversation in church. Mogę porozmawiać z kimś w kościele. You know, I can edify people. Mogę kogoś zbudować. And it's amazing. To jest niezwykłe. Our tongue has great power. Nasz język ma wielką moc. And I was thinking like, I think it was 2 days ago, Klitschko, again, he won in box. I myślałam niedawno o Klitschko, który wygrał w boksie. And I'm just wondering who will stop this guy. I zastanawiam się, kto go jest w stanie zatrzymać. They are just undefeated. On jest niepokonany. Like maybe this Polish boxer can do it. Może ten polski bokser go This, pokona. Andrzej Golota. Yeah, but he's 44 too. On jest trochę za stary. Yeah, but you know, like, do you know that you can stop Klitschko? Ale wiecie, że można zatrzymać Klitschko? Everybody of you can stop him. Każdy z was mógłby go zatrzymać. You know, if he will be like walking here, you know, try to stop him with your body. Spróbuj go zatrzymać swoim ciałem. But you know, you can say something. Ale możesz coś powiedzieć. Tell him you forget your shoes. Powiedz mu, zapomniałeś o butach. And he will stop. I zatrzymasz. He will look at his feet. Popatrzy na stopy. So like the word has great power. Więc słowo ma ogromną moc. I'm serious. Mówię poważnie. You know, the right thought has great power. Ma ogromną moc. And this is amazing, you know, like we have these small things in our life. To jest niezwykłe. Mamy te małe rzeczy w naszym życiu. And we can speak properly, we can think properly. Możemy myśleć i mówić właściwe rzeczy. When we think with God, Kiedy myślimy z Bogiem, the big things are changed. to duże rzeczy są zmieniane. The whole thing is changed. Cała rzecz się zmienia. So praise God. Więc chwała Panu. Amen. Amen.